Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. Nasiona buka różnych regionów Polski różnią się głębokością spoczynku. Nasiona z miękini kiełkują najszybciej, natomiast z Wisły najwolniej. W celu zbadania tego mechanizmu adaptacyjnego skupiono się na protomice, czyli badaniu białek. Białka są głównym elementem sprawczym funkcjonowania komórek. Nasiona z 3 populacji różniących się głębokością spoczynku poddano stratyfikacji w temperaturze 3 stopni Celsjusza. Do analiz wykorzystano nasiona spoczynkowe, stratyfikowane i kiełkujące. Dokonano izolacji zarodków z nasion buka i ten materiał utarto w moździerzu w ciekłym azocie. Rozdrobniony materiał przeniesiono następnie do probówek Eppendorfa. Kolejno przystąpiono do etapu oczyszczania białek metodą fenolową. Do utartego materiału, czyli badanej próby, dodano bufor izolujący, próbę następnie zmieszano i umieszczono w lodzie w celu inkubacji, czyli pozbycia się zanieczyszczeń. Następnie do badanej próby dodano fenol, w którym białka ulegają rozpuszczeniu i oczyszczeniu. Jest to górna faza. Po zmieszaniu próbę zwirowano w mikrowirówce i pobrano z niej górną fazę fenolową z białkiem. Dolną fazę wodną z zanieczyszczeniami odrzucono. Powtórnie dodano buforu izolującego, zmieszano i zwirowano próbę. Ponownie pobrano górną fazę fenolową z białkiem i dodano buforu strącającego. W wyniku tej operacji białka uległy strąceniu. Jest to widoczne w postaci zawiesiny. Następnie białka zwirowano w mikrowirówce, aby osiadły na dnie probówki. Usunięto pozostałe rosół, tak oczyszczone białko wysuszono w eksykatorze z pompą próżniową. Następnie wysuszone białko rozpuszczono w buforze ekstrakcyjnym i poddano trawieniu na mniejsze fragmenty peptydy. Przygotowane próby umieszczono w zamrażarce w celu przechowania ich do dalszych analiz. Próby rozdzielono na chromatografię cieczową i poddano analizie na spektrometrze mas jako usługa zewnętrzna. Dane o sekwencjach aminokwasowych peptydu zostały porównane z sekwencjami w bazach danych i białko zostało zidentyfikowane, określona została ich zawartość.
Analiza wyników pokazała różnicę w akumulacji białek pomiędzy etapami kiełkowania oraz pomiędzy populacjami. Przeprowadzono klasyfikację białek ze względu na proces biologiczny oraz zanalizowano sieć powiązań. Badania pokazały, że kinezyna KIN14E, białko zaangażowane w regulację podziału komórek, jest związana z kontrolą kiełkowania nasion.